Witam Was. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, całą rodzinkę. Zapraszamy wszystkich, którzy z nami rezonują. Zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści. Z soczkiem z gumi jagód oczywiście. I występują tam wszystkie postacie bajkowe. Cała wioska smerfów, gumisiów, lolek bolek. No i przede wszystkim to są bajeczki z mchu i paproci, więc obowiązkowo musi być żwirek i muchomorek. Też wszystkich witam serdecznie. Witamy. No i też i inne postacie bajkowe, które znamy z dzieciństwa. Każdy swoje własne. Rumcajś i Typisek. A Haneczka gdzie? Haneczka obiad waży. No w obiedzie. Dobrze. To teraz chcielibyśmy Wam przedstawić jedną z ochron, a zaraz za chwilę Wam powiem, co się znowu na słońcu dzieje. I to nie jest żadne straszenie, jak tam ktoś napisał, bo to jest głupota. Będzie dobrze, ale co się dzieje, musimy wiedzieć, co się dzieje, bo to nie jest tak. Bo na każdej płaszczyźnie się dzieje coś. Tu idzie tak, wiele scenariuszy i wiele akcji. Także musimy to rozróżnić. A jak ktoś tego nie rozumie, no to przykro mi. Jedną z ochron są absorbery. Absorbery nas chronią przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ziemskim. Duży absorber jest i absorbery ze stali szlachetnej to są te małe, które nosimy na szyi. I później są ze złotej kolekcji i wykonane są ze srebra próby 925. Pozłacane są oczywiście złotem 24-karatowym. I też jest duży złoty absorber do tego. Ale to nie wszystko. Jeszcze dla grupy ludzi, którzy nie lubią biżuterii, nic takiego, to są absorbery. One są zamknięte w takim kapslu z plastyku. Tak jakby moneta numizmatyczna, żeby się nam nie rysowała. I wtedy możemy do portfela sobie dawać lub możemy tam do telefonu sobie dawać, do pokrowca telefonu. To wszystko działa. Działanie jest takie samo. No, absorbery są wodoszczelne, ale na zasadzie, gdy nam wpadnie do wody, raczej się nie kąpać, bo sami wiemy, co tam wszystko jest. No, chodzi o te denty, nie? No nie tylko. W wodzie też, jak ktoś nie ma filtra, no to tam też jest Tak. takie coś, że koniec. Zresztą widzisz w czajniku, jak żeśmy mieli, a jak żeśmy nie mieli, nie? Filtra. No, to wszystko działa. I absorbery mają na jednej stronie taką spiralkę jakby. Nie jakby, tylko mają. Tak to muszę wrócić. O. Sebastian zresztą tam pokaże. A na drugiej normalnie. I ta spiralka zbiera te całe promienie elektromagnetyczne i zamienia je w delikatne ciepło, czyli działa jak odkurzacz. I to nas właśnie chroni przed tymi skokami, to jest najważniejsze. Bo ze wszystkich stron mamy skoki, tak jak już mówiłam. Z góry, z dołu, przez Schumana, a my jesteśmy po środku. I my to wszystko odbieramy. I co jeszcze? No lepiej się czujemy, jak idziemy na przykład do sklepu, bo możemy sobie spokojnie składy poczytać, co tam nam dają. I nie uciekamy ze sklepu, nic się nie dzieje. A przedtem było inaczej. Przedtem energia była taka, że ludzie... I wracasz pełny siły z powrotem, a nie, że jesteś cały wypompowany, nie? Bo to chroni twoja energia, żeby ci ona nie uciekała. Tak. No mieliśmy na przykładzie kota też, to możemy powiedzieć na swoim przykładzie, też nie wiadomo co tam mu było, podłożyłam, gdzie spał. Za 3 godzinki kot nowy był, nie? No. To są takie, no zresztą dużo ludzi co pisze, ale my nie możemy tego powiedzieć. No sobie w komentarzach możecie poszukać. Najlepiej popatrzeć sobie. Każdy wie, o co chodzi. No.
I nie zakłócają nam, absorbery nie zakłócają nam pracy przede wszystkim telefonów. Wszystko działa. No po prostu przetwarzają, nie? Te negatywne, Tak. ale na pozytywne, tak to Tak. można powiedzieć. Nie? Mhm. I teraz jest w tych kapslach, jeżeli są zamknięte, to jest model 25 mm na 1 mm grubości i 15 mm na 1 mm grubości. Czyli jeden jest większy, drugi mniejszy. Tylko tam nie ma po prostu uszka, tak? I jest bez tej zawieszki, tak powiem. No więc tu mamy tą ochronę. No zresztą my śpimy i chodzimy i cały czas nie rozstajemy się z tym. No jedynie do kąpieli. Do kąpieli, tak. Do kąpieli ściągamy. Tak, u mnie jest podobnie. Mhm. A my jeszcze mamy tą wersję niewodoszczelną. To są całkiem te pierwsze, nie? Mhm. No. I to ja też mam taką też niewodoszczelną, Mhm. bo też nie wymieniałem od tego czasu, nie? Mam ten złoty noszę, ten drugi też noszę ze sobą cały czas. Nie? Mhm. No jak was to, moi drodzy, interesuje, to macie też zestawy z tego fajne porobione. Właśnie. No, najlepiej chyba się to opłaca Tak. kupować, to nawet z kimś się można dogadać ze znajomych, bo wtedy jak dwa kupujecie, to macie jeden taki duży, macie wtedy dodany tutaj do tego zestawu przy tym, a na przykład 3 takie małe potrzebujecie, to wtedy macie już 2 takie duże dodane, a przy zestawie 5 małych, nie wiem, chcecie całą rodzinę, żeby każdy był zabezpieczony, to wtedy aż 3 takie duże dostajecie. Jeden taki duży normalnie kosztuje 1400 zł, jak dobrze pamiętam chyba. I one są tutaj dodane, tak, wy tylko za te małe płacicie, za to, że jesteście naszymi widzami, to jest specjalnie dla was zrobione coś takiego, żebyście mogli z tego korzystać, bo tak z tą firmą się dogadałem, żeby to po prostu dla was było. To linki macie wszystkie w opisie, tam możecie sobie zerknąć, zobaczyć. Tak, nawet film jest z tego zrobiony, nie? Jak działają te przepychy. No to dużo filmów robiłem i na dworze, i wewnątrz, nie, z różdżkami. To już tego jest, ho. Ale teraz jest ten nowy, nie? No, ten taki bardziej optymalny był w tym pomieszczeniu, taki, co wtedy zrobił. A więc wiadomości teraz od Stefana Berndsa, 26 maj. Czyli to są wiadomości wczorajsze. I spóźnione, ale składamy wszystkim mamom. Tak, Wszystkim mamom. życzenia. Przyszłym, niedoszłym, obojętnie. Mama jest mama. Tak jest. Żebyście zawsze były uśmiechnięte i zawsze, żeby się z was, że tak powiem, z waszego serca wylewała miłość na cały świat. Tak. Ale też wszystkim mamusiom życzę wszystkiego najlepszego i dużo pociechy ze swoich pociech. Tak. Też to wszystkim życzymy. Ja nawet moim mamom rybom dał specjalne jedzenie. Bo już tyle małych ryb naciepały, że nie wiem, je dać. No. I zawsze się uśmiechajcie, mimo wszystko. Wiem, że są ciężkie chwile, ja też mam jazdę, ja nie powiem, że nie mam, ale... Każdy bo to. Niestety. Teraz w tym czasie szczególnie. Wszystko wywala. No jest szok. Ja mam 3 noce do 6 rano poszedłem spać dopiero. Chwila przespał i jazda, także już dzisiaj troszkę siedzę jak zombie tutaj. Nie mówię jak zombie. A co zrobisz? No? Jest natłok, nie idzie się z tym wszystkim poradzić. Więc aktywność słoneczna gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 36 godzin. Zaledwie kilka godzin po tym, jak ostrzegałem o wzmożonej aktywności słonecznej w związku ze zbliżającą się krytyczną geometrią planetarną w dniach od 29 do 30 maja. A teraz mieliśmy serię potężnych rozbłysków słonecznych. Najsilniejsza jest flara 1,1 klasy X,
ale zdarzały się także 4 flagi klasy M. Rozbłysk klasy 2,2M poprzedzający rozbłysk klasy 1,1X, a następnie rozbłysk klasy 1,6M, rozbłysk klasy 3,4M i rozbłysk klasy 8,9M, który miał miejsce tuż przed rozbłyskiem klasy X. Ciekawostką jest również fakt, że zaraz po tym rozbłysku klasy 3,4M w Tonga doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6. Widzimy więc związek między aktywnością słoneczną a tymi trzęsieniami ziemi, przynajmniej tymczasowo. Ale ciekawe jest to, że doszło do tej serii rozbłysków słonecznych. Następuje rozbłysk o magnitudzie 1,1x, a potem rozbłysk o magnitudzie 1,6 i 3,4, boom o magnitudzie 6 w Tonga, czyli te trzęsienie ziemi. Na Słońcu zaobserwowano ogromną aktywność, ponieważ plama słoneczna obraca się teraz w kierunku zachodniego skraju. Jeżeli rozbłyski będą się utrzymywać, istnieje większe ryzyko burzy radiacyjnej. Ale mamy też inną, bardzo dużą plamę słoneczną, dokładnie na równiku Słońca, obracającego się w kierunku zwróconym w stronę Ziemi. Jeśli więc zdecyduje się na znaczący rozbłysk słoneczny i na przykład na chronologiczny wyrzut masy w okolicach 29-30 maja, kiedy będzie blisko środka Ziemi i będzie skierowany prostopadle, to ziemska jonosfera będzie już bardzo naładowana z powodu poprzedzającej ją aktywności, rozbłysków słonecznych oczywiście. Należy pamiętać, że na Słońcu nadal występują dziury koronalne, a niektóre transrównikowe dziury koronalne zaczną się pojawiać mniej więcej w tym samym czasie, a nawet trochę wcześniej. W związku z tym, w tym momencie czasu poprzedzającym Merkurego, Kazmi, w dniach od 29 do 30 maja ma miejsce wiele dynamicznej aktywności słonecznej. Oczywiście w tym czasie aktywne są także inne układy planetarne. Jednak z naszej perspektywy tutaj na Ziemi zobaczymy Merkurego przesuwającego się za Słońcem w koniunkcji górnej. I ogólnie rzecz biorąc odkryłem, że koniunkcje Merkurego, zarówno dolne, jak i górne, mają silny wpływ na aktywność słoneczną. Już niedługo pojawi się także Jupiter Kazmi. Tak więc przed nami właśnie sekwencja kluczowych wydarzeń w geometrii planetarnej, które doprowadzą nas aż do lipca, wraz ze zbliżającą się koniunkcją Saturna i Neptuna. A nawet wkraczając w rok 2026 mamy niezwykle krytyczną geometrię planetarną. W okresie od 6 do 10 stycznia 2026 roku, a potem mamy dokładną koniunkcję Saturna i Neptuna w lutym 2026 roku. Więc ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo dynamiczny czas i jesteśmy w okresie maksimum słonecznego, chociaż w maju zaobserwowano spadek ogólnej aktywności słonecznej. No a więc jeszcze wszystko przed nami, jakbym powiedziała. Dobrze, nim przejdziemy jeszcze do wiadomości dzisiaj, a jeszcze przejdziemy do kąciku uśmiechu. Mąż przed wyjściem do pracy mówi do żony: wiesz, po goleniu czuję się tak, jakbym miał ze 20 lat mniej. Na co żona odpowiada: a czy nie mógłbyś golić się wieczorem? Radiowóz w
spada na drzewo. Z rozbitego pojazdu gramoli się dwóch wesołych funkcjonariuszy. Jeden mówi do drugiego: no, Stasiu, tak szybko na miejscu wypadku to jeszcze nigdy nie byliśmy. Wraca pijany mąż późną nocą do domu. Otwiera drzwi. W korytarzu czeka na niego żona z wałkiem w ręku, a teściowa z patelnią. Idźcie spać, nie jestem głodny. O, Boże. Jasiu pisze list do dziadków. Kochani dziadkowie, pierwszy raz dzisiaj byłem w szkole i pani wychowawczyni powiedziała nam, żeby zawsze pisać prawdę. Dlatego muszę wam się do czegoś przyznać. Jak byłem ostatnio u was na wakacjach i byłem w piwnicy, strasznie mi się zachciało kupę. No i nie było jak dolecieć do ubikacji, więc zrobiłem do słoika z kompotem, zakręciłem i odstawiłem z powrotem na półkę. Kocham was, wasz Jasiu. Dziadek kończy czytać i mówi babci: a mówiłem ci, gówno, a ty nie, scukrzyło się. No. To się strukrzyło. Cukrzyło się. I teraz, żeby był taki dalszy ciąg wiadomości, to poczynamy od 19. Teraz wam pokażę, co jest wymowne. Nie ma przypadków. 3 lata temu Bidet powiedział, że ma tego, co do tyłu chodzi, czyli ujawnił scenariusz. Już trwają prace nad szybkim wyeliminowaniem fałszywych wiadomości. Agresywny i zakażenie kości to kluczowe słowa opisujące eskalację choroby. W tym filmie oznacza to, że ten, co do tyłu chodzi, się rozprzestrzenił i Joe umrze w ciągu kilku tygodni. Na tej podstawie możemy wnioskować, że Joe, podobnie jak Hunter, zawarł układ i złożył pełne zeznania po aresztowaniu w 2017 roku. Obaj przebywają w areszcie od 2017 roku i prawdopodobnie zostali już straceni. Aktor Joe zagrał swoją rolę perfekcyjnie i pokazał całemu światu, jakimi przestępcami są ci demokraci. Nigdy nie rządzą w imieniu ludu, lecz wyłącznie po to, by napełniać własne kieszenie. Od Quanon Belgium. I teraz od naszego Juliana Assange. Stan na maj 25. Korporacja Stanów Zjednoczonych została oficjalnie rozwiązana. Pan T. jest naczelnym dowódcą suwerennej republiki. Prawo morskie korony jest martwe. Ameryka podlega prawu zwyczajowemu. Ludzie są wolni. Odkryto dowody. Watykan powiązany z fundacją Clintonów. 150 miliardów dolarów handlu, który jest powiązany z Krajowym Centrum do Spraw Zaginionych i Wykorzystywanych. Tak, to było. I następne też od Juliana. Bum, nic nie jest prawdziwe. Klony sztuczna CGI. Zagrożenie dla prawdy w dzisiejszych mediach wizualnych. Rzeczywistość jest martwa. Klony sztuczna i CGI, te narzędzia nie są już science fiction. Są bronią masowego oszustwa. Twoje oczy kłamią. Twoje ekrany oszukują. W nie nadchodzi. Jest tutaj i toczy się w pikselach, nie kulach. Wkroczyliśmy w pełnowymiarową operację psychologiczną. Twarze generowane przez sztuczną niebo CGI.
cyfrowe dublery zastępujące celebrytów, prezenterzy wiadomości, którzy nie istnieją. Każdy moment wiru, myślnik, przecinek, sowy może być fałszywy. I często taki jest. Nie widzisz świata, widzisz przefiltrowany skrypt. Klony chodzą wśród nas, prawdziwi ludzie odeszli, zastąpieni, uciszeni lub zamknięci w tajnych miejscach. Co zostało? Marionetki sztucznej, czytające skrypty, deep state. Ujawniliśmy błędy synchronizacji ruchu warg, anomalie oka, klony bez cienia, tłumy generowane przez sztuczną na wiecach politycznych. A jednak owce nadal wierzą. Obudźcie się. Nic nie jest święte. Twoje wspomnienia zmienione. Materiał filmowy z 11 września zmanipulowany. Jak nowe ujęcia wciąż wypływają na powierzchnię po dziesięcioleciach, ponieważ są wyprodukowane. Co jeśli samoloty, katastrofy, nawet ofiary zostały zmontowane za pomocą precyzyjnych narzędzi, aby wszczepić oficjalne kłamstwo? Influencerzy, hologramy, plaża, na której się znajdują, fałszywość, ich twarz wygładzona przez sztuczną, ich obserwujący boty. Nie oglądasz rzeczywistości, oglądasz program. CIA nie musi cię kontrolować, skoro może po prostu zmienić to, co widzisz. Nawet fałszują niebo. Ludzie zgłaszają stworzenia w chmurach podczas huraganów, czarnoskrzydłe rzeczy nurkujące z chmur. Co dzieje się dalej? Materiał filmowy znika, albo nagle zostaje obalony jako błąd. Ale przez kogo? Przez te same systemy, które tworzą iluzję. Nawet D-mony można zignorować. Niedawny wiralowy klip pokazał Kamalę z czarnookimi uczestnikami wiecu stojącymi za nią. Ale w ciągu minut weryfikatorzy faktów nazwali to błędem sztucznej. To wszystko, co potrzeba. Jedna wymówka i prawda zostaje pogrzebana. Ale zadaj sobie pytanie, jeśli to było fałszywe, dlaczego wpadli w panikę? Każdy piksel jest podejrzany. Deepfakes teraz mówią twoim głosem, poruszają się twoimi gestami, pojawiają się w sądzie albo w telewizji na żywo. Przerabiają rzeczywistość szybciej, niż jesteśmy w stanie obudzić ludzi. Oszustwo jest całkowite. Posiadasz tajne informacje. Nie jesteś paranoikiem. Jesteś pod atakiem. Każdy ekran jest bronią. Każde zdjęcie polem bitwy. Każdy prawdziwy moment potencjalnym kłamstwem. W-oprawdę jest teraz cyfrowa, a większość już się poddała. Poddaj wszystko wątpliwości. Nie ufaj żadnemu obrazowi. To jest cyfrowe przejęcie. Jesteśmy ostatnią linią. Burza nie nadchodzi. Już jest tutaj. I prezydent kraju na R. Za zaledwie 5 godzin. Wtedy oczywiście była. Kreml nazwał rozmowę ważną. Po rozmowach z Stambule. Od Kap Kai Patriots. Teraz od Santino. U byłego prezydenta Bideta zdiagnozowano agresywną postać tego, co do tyłu chodzi, prostaty. Diagnoza ta nastąpiła po odkryciu małego guzka na jego prostacie, który wymagał dalszej oceny. Rzecznik stwierdził, choć jest to bardziej agresywna forma tego, to ten, co do tyłu chodzi, wydaje się być wrażliwy na hormony, co pozwala na skuteczne leczenie. Bidet i jego rodzina omawiają obecnie z lekarzami opcje leczenia. Sytuacja wciąż się rozwija, a aktualizacje będą udostępniane na bieżąco.
I następna wiadomość od Santino. Wulkan w Indonezji wybuchł chmurą popiołu o wysokości kilometra. W poniedziałek doszło do erupcji wulkanu we wschodniej Indonezji, wyrzucając chmurę popiołu o wysokości ponad kilometra. Władze podniosły wówczas najwyższy poziom zagrożenia w kraju. Indonezyjska agencja wulkanologiczna poinformowała, że wybuch wulkanu Lewotobi Laki-Laki na turystycznej wyspie Flores nastąpił krótko po północy, wyrzucając chmurę popiołu na wysokość 1,2 km, czyli 0,7 mili nad szczyt. Agencja poinformowała, że wulkan wybuchł ponownie o godzinie 9:36. Najnowsze pogłoski następują po decyzji władz, które w niedzielny wieczór podniosły poziom alertu dla 1584-metrowego dwuwierzchołkowego wulkanu do najwyższego w czteropoziomowym systemie wulkanicznym w kraju. Aktywność jest tego bardzo wysoka nadal. Szef Indonezyjskiej Agencji Geologicznej Muhammad Wafid ostrzegł w niedzielę. Może dojść do erupcji większej niż poprzednio, stwierdził w oświadczeniu. Jak wynika z danych Agencji Wulkanologicznej, seria niedzielnych erupcji wyrzuciła popiół na wysokość 6 km ponad szczyt Laki-Laki. Następna wiadomość też od Santino. Prezydent USA, pan T., zaprosił papieża Leona XIV do Białego Domu, a wiceprezydent Vance w poniedziałek przekazał list od pana T. pierwszemu amerykańskiemu papieżowi. Wiceprezydent przekazał papieżowi list od prezydenta i pierwszej damy, powiedziała sekretarz prasowa Caroline Leavitt, dodając, że pan T. ma nadzieję, że wizyta odbędzie się jak najszybciej. Następna wiadomość też od Santino. Jak poinformował anonimowy urzędnik Białego Domu, pan T. w poniedziałek rozpoczął rozmowę telefoniczną z przywódcą kraju na R, prezydentem P. Prezydent USA chce zakończyć zaciekły konflikt na U, wywołany inwazją Moskwy. Sekretarz prasowa Białego Domu Caroline Leavitt powiedziała wcześniej w poniedziałek, że celem rozmowy telefonicznej pana T. było doprowadzenie do zakończenia tego konfliktu, dodając, że przywódca USA zmęczył się i zirytował obiema stronami. I następna wiadomość od Santino. Emirates Global Aluminium rozpocznie w 2026 roku budowę huty aluminium o wartości $4 miliardów w Oklahomie, której celem jest roczna produkcja 600 000 ton. Pan T. pozyskał duże inwestycje w państwach Zatoki Perskiej, aby ominąć cła. Wow! U 100% pacjentów chorych na SM przeprowadzono sekcję zwłok w ich mózgu i płynie rdzeniowym. Wykryto pasożyty. Musicie się oczyścić z pasożytów. Zaczynam myśleć, że wszystko, co jest z nami nie tak, jest spowodowane pasożytami. Jeśli oczyszczasz, co robisz? Co używasz? Od Kurel History. Co teraz powiedzą hejterzy pana T? Pan T. zawiera ważne umowy gospodarcze i promuje pokój na Bliskim Wschodzie. Wszyscy ci idioci, którzy twierdzili, że pan T. jest własnością ży-dów i pragną wół z Iranem, muszą wymyślić nową historię. Gra skończona. Od Quanon Belgium. Kreml potwierdza rozmowę telefoniczną między prezydentem kraju na R a panem T.
Wygląda na to, że kwestia kraju na U zostanie ostatecznie rozwiązana w tym tygodniu. Jesteś zabezpieczeniem. Zmienili Twoje życie w tajemny instrument finansowy. Nigdy nie byłeś obywatelem. Byłeś inwentarzem. Od chwili, gdy Twoje stopy dotknęły ziemi, zamienili Twoje istnienie w aktywa w globalnej księdze. Twój akt urodzenia utworzył tajny trust. Konto Cestui Qui Vi, Twoje imię napisane wielkimi literami, stało się strawmanem, fałszywym podmiotem prawnym oddzielonym od Twojej żywej istoty. Państwo jest właścicielem tego podmiotu. Bankierzy nim handlują. Sądy go używają. Więzienia czerpią z niego zyski. Stworzyli to powiernictwo bez Twojej zgody. Oni czerpią z tego zyski bez Twojej wiedzy. Oni kontrolują to bez Twojego dostępu. Za każdym razem weź pożyczkę, zapłać grzywnę, zostań aresztowanym, podpisz hipotekę, zarejestruj samochód. Twoje ukryte zaufanie zostaje uruchomione. Oni dostają zapłatę. Ty płacisz ponownie. Twój dom już zapłacony z powiernictwa. Płacisz ponownie. Twój samochód, nie jesteś jego właścicielem. Prawdziwy tytuł własności należy do państwa. Bilet za $100 może wywołać wypłatę $10,000 z Twojego trustu. Oszustwa są głęboko zaangażowane. Twoja matka nieświadomie ogłosiła Cię podopiecznym państwa, podpisując akt urodzenia pod swoim nazwiskiem panieńskim. Zostałeś wymieniony jako urodzona poza związkiem małżeńskim. Sztuczka prawna, która miała na celu przejęcie opieki nad Twoją prawną tożsamością. Sądy widzą Cię jako martwy podmiot prawny, ale wystarczająco żywy, by generować gotówkę. Dlatego mogą Cię uwięzić, ukarać grzywną, sprzedać. Twoje ciało należy do Ciebie. Twoja tożsamość należy do nich. Twój słomianny argument ich karmi. Sędziowie, politycy, bankierzy, oni znają ten kodeks. Spłacają długi, budują infrastrukturę i finansują działalność dzięki Twojemu zaufaniu. A podczas gdy oni handlują Twoją wartością na tajnych rynkach, walczysz o to, żeby pozwolić sobie na życie, na które oni już wydali pieniądze. Dlatego boją się przebudzonych obywateli. Dlatego właśnie ukrywają przed światem prawniczy żargon. Dlatego nigdy nie uczyli Cię tego w szkole. Dlaczego wiedzę traktują jak przemyt? Prawda? Twoje zaufanie zarabia miliony. Dostajesz grosze, bo nigdy nie miałeś się o tym dowiedzieć. Ale teraz wiesz, nie jesteś dłużnikiem, jesteś atutem i czas wyłączyć maszynę. Ogłosili, że jesteś martwy. Czas ogłosić, że żyjesz. Wiedza jest wyłącznikiem awaryjnym. Użyj tego. Niech płonie. Od Benjamina Fulforda. A z kanału od Quanon Belgium to było. I teraz Santino. Wiadomości od Santino. Prezes i dyrektor generalny CBS News and Station Wendy McMahon ogłosiła w poniedziałek, że rezygnuje ze swojego stanowiska. Zgodnie z notatką wysłaną do pracowników przez współdyrektora generalnego Paramount George'a Chicksa, McMahon nadzorowała również CBS Media Ventures, jednostkę syndykacyjną sieci. Jej rezygnacja następuje w momencie, gdy spółka dominująca CBS, Paramount, rozważa zawarcie ugody w sprawie pozwu złożonego przez prezydenta T na kwotę $20 miliardów za fragment programu 60 minut. Według notatki
Chicksa w miejsce McMahona nie ma żadnych nowych dyrektorów. Jeśli chodzi o wiadomości, prezes CBS News Tom Cibrowski i prezes CBS Station Jennifer Mitchell będą odtąd podlegać bezpośrednio Chicksowi. I teraz znowu wiadomości. Rozpoczyna się ostateczne polowanie. Gitmo rozpoczyna się na całym świecie. Trwają egzekucje elit. QFS pod atakiem. W już nie nadchodzi. Dzieje się teraz. Maj 2025 oznacza najbardziej brutalną, tajną i nieustępliwą fazę tajnej operacji pana T, mającej na celu unicestwienie Deep State. Gitmo nie jest już lokalizacją, jest globalną siecią egzekucji. Burza nadeszła. Ekspansja Gitmo pana T jest w pełni operacyjna, powielona w Diego Garcia, Pine Gap, Area 801, Montek i Tule, Aibas. Każda lokalizacja jest powiązana kwantowo za pośrednictwem projekt Odin, tworząc Global Execution Grid. To nie są ośrodki zatrzymań. To broń boskiej sprawiedliwości. Potwierdzone aresztowania. Jakob Rothschild, schwytany, przetrzymywany w Diego Garcia. Papież Franciszek, podwójne ciało, nie powiodło się. Całkowite zamknięcie Watykanu. Klaus Schwab w czarnej komorze kwantowej Guantanamo. Bill schwytany. Pliki DARPA potwierdzają powiązania M.R.N-A z Ludo nie żyje. Ciało złożone jako dowód w sądzie. Inni wyznaczeni do natychmiastowego wysiedlenia. Trudeau, Macron, Zieliński. W ciągu ostatnich 72 godzin. Jezioro Genewskie, nalot na tunele Rothschilda. Watykan, Sobór Jezuicki został zatrzymany. Hollywood, zniknęli treserzy rytu Alni. Nowy Jork, nalot na organizacje pozarządowe powiązane z O-N-Z. Singapur, dyrektor generalny Globalist zatrzymany w trakcie lotu. Ulepszenia Gitmo obejmują kołyski pamięci kwantowej, projekt Requiem, Vault Omega, przechowywanie przestępstw linii krwi i map dusz, drony Hunter Killer odporne na EMP, bezwzględne i autonomiczne. Rozpoczęła się WQFS. Ataki czarnej szlachty i jezuitów watykańskich przy użyciu technologii skalarnej, częstotliwości CERN i satelitów łotrów zakończyły się niepowodzeniem. Siły kosmiczne odpowiedziały siłą ognia orbitalnego, smażąc satelity Kabal w powietrzu. Globalne awarie. Frankfurt zniszczono węzeł CIA. Londyn zablokowano złośliwe oprogramowanie firmy Rothschild. Tel Awiw Zero Day Mossadu odwrócony. Wiadomość pana T. QFS jest niezłamany. Gitmo jest nieuniknione. Faza Omega już tutaj. To już nie jest polityka. To jest duchowa W. CERN i HARP były używane do łapania dusz, zasłaniania siatek energetycznych i przejmowania świadomości. Siły pana T niszczą te siatki na zawsze. Przygotuj się na aktywację EBS NE-Sara i G-Sara. Globalne aresztowania. Głosowanie kwantowe. Horror niezapieczętowanego trybunału. Ekspozycja linii krwi. Ostrzeżenie ostatnie. Żadnego dublera, żadnego klona, żadna kryjówka cię nie uratuje. Sojusz kończy to ogniem. To nie jest ratunek, to egzorcyzm. Gitmo jest błotem.
QFS jest arką. Ostatnie polowanie kończy się całkowitym zniszczeniem. Zegar tyka. Następna wiadomość. Pan T. Właśnie zakończyłem 2-godzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem kraju na R. Uważam, że poszło bardzo dobrze. Kraj na R i U natychmiast rozpoczną negocjacje w sprawie zawieszenia broni, a co ważniejsze, zakończenia W. Warunki tej umowy są negocjowane przez obie strony, co jest możliwe jedynie wtedy, gdy znają szczegóły negocjacji, których nie zna nikt inny. Ton i atmosfera rozmowy były doskonałe. Gdyby tak nie było, powiedziałbym to teraz, a nie później. Kraj na R chce handlować ze Stanami Zjednoczonymi na masową skalę, gdy tylko ta katastrofalna, krwawa łaźnia się zakończy. I zgadzam się. Kraj na R ma ogromną szansę na stworzenie wielu miejsc pracy i dobrobytu. Jego potencjał jest nieograniczony. Podobnie U może odnieść duże korzyści z handlu w czasie odbudowy kraju. Negocjacje między krajem na R a U rozpoczną się natychmiast. Poinformowałem o tym prezydenta U Zielińskiego i tą panią, co wodę leje, przewodniczącą Komisji Europejskiej, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Finlandii Aleksandra Stubba. Podczas rozmowy telefonicznej ze mną, bezpośrednio po rozmowie telefonicznej z prezydentem kraju na R. Watykan, reprezentowany przez papieża, wyraził duże zainteresowanie zorganizowaniem negocjacji. Niech proces się rozpocznie. Odkładam Belgium. Jemen nakłada blokadę morską na największy port Izraela. Huti grożą zbombardowaniem Haify. Odkładam Belgium. Ciąg dalszy bajeczek. Produkty łazienkowe należą do najbardziej toksycznych rzeczy w domu, a ludzie, zwłaszcza kobiety, używają tych produktów w swoich najbardziej intymnych i prywatnych częściach ciała. Szampony i mydła Matrix są pełne toksycznych chemikaliów, a następnie przenoszone przez wodę trafiają prosto do skóry, twarzy i głowy, bezpośrednio do mózgu. Ludzie wchłaniają cały płyn ze skóry w ciągu 8 sekund. Jeśli jest toksyczny, trafia prosto do organizmu, do krwiobiegu. Używaj wyłącznie organicznych i naturalnych produktów. Odkładam Belgium. Teraz John Durham i Durham Gibraltar razem. Odkładam Belgium. Czas na młotek. J. Durham. Cyberataki na brytyjskie supermarkety. Wszystkie główne sieci komórkowe w Hiszpanii przestały działać. Stało się to zaledwie 4 tygodnie po tym, jak w całym kraju doszło do przerwy w dostawie prądu. Odkładam Belgium. Tak, i na tym byśmy zakończyli pierwszą część. W drugiej będzie reszta wiadomości, a teraz przejdę na ten drugi kanał. Chwilę to musi potrwać. Teraz to są bajeczki spod mchu i paproci. 6 naturalnych składników oczyszczających jelito grube. 1 kurkuma, 2 ostropest, 3 chlorella, 4 ocet jabłkowy, 5 ekstrakt z zielonej herbaty i 6 ekstrakt z czarnego pieprzu. Połączenie kurkumy z czarnym pieprzem sprawia,
że ma ona nawet 2000 razy większe działanie przeciwzapalne. Oleje pomagające w detoksykacji jelita grubego i jelit. Kokosowy, oliwa z oliwek, MCT lub czarnuszkowy. MCT to też jest olej. Jest wysokiej jakości dosyć. Trudno jest, spożywam wszystkie te superprodukty codziennie. Dlatego robię kapsułki, aby móc przyjmować je przy moim zabieganym trybie życia. Super żywność i zioła. Kapsułki to świetny prezent. Pomysł na te święta. Aha, bo to są teraz... Dobra, teraz mamy następne. Fascynujące korzyści zdrowotne błękitu mety-lowego. To jest nawet książka. Taka. A więc działa to na wstrząs septyczny, anafilaksję, rusy, zmęczenie, mgła mózgowe, utrata pamięci, depresja, kandida, degeneracja nerwów, dna moczanowa, dysfunkcja mitochondriów i zapalenie. Błękit metylowy brzmi, jakby miał magiczne właściwości lecznicze, tak jak M-S, po prostu jest inny. I teraz od Polska Ameryka News po polsku. Oczyszczanie wątroby, dbanie o zdrowie. Nasza wątroba cierpi z powodu złej diety, spożywania alkoholu i innych złych nawyków. Dlatego ważne jest, aby o nią dbać i okresowo ją oczyszczać. Aby przygotować pożyteczną mieszankę dla wątroby i naczyń, będziemy potrzebować następujących składników. 2 szklanki wody i 150 g rodzynek. Aby przygotować mieszankę najpierw należy opłukać rodzynki i wrzucić je do wrzącej wody. Rodzynki należy gotować we wrzącej wodzie przez 20 do 30 minut. Następnie pozostawić mieszankę na noc, aby rodzynki się zaparzyły. Następnego ranka przecedzić i ponownie podgrzać mieszankę. Piję taki wywar raz w tygodniu i już czuję, że moja wątroba lepiej pracuje, a krew staje się czystsza. Potwierdziły to moje badania. Od Polska Ameryka News po polsku. Coś wisi w powietrzu. Czuję, że w powietrzu unosi się zarówno strach, jak i chęć oczekiwania, niczym w balonie, który nadmuchaliśmy za mocno i który prędzej czy później pęknie. Coś musi się zmienić. Jak daleko można posunąć chaos i szaleństwo? Kiedy jest dość? Kiedy jest za dużo? Kiedy wszystko się zagotuje? Wiemy, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej. Z jednej strony popierają porządek z chaosu, więc celowo tworzą chaos. Z drugiej strony mamy nadzieję, że im bardziej będzie dziko, tym więcej ludzi się obudzi. Więc jakkolwiek nienawidzimy tego szaleństwa, mamy nadzieję, że może ono posłużyć celowi wyrwania ludzi z hipnozy. Pytanie brzmi, jak daleko sięgnie to szaleństwo i jak długo potrwa. To jest tylko gdybanie, ale tymczasem musimy znaleźć mechanizmy radzenia sobie z tą sytuacją, aby zachować zdrowy rozsądek. Wiele z tego to zwykłe straszenie. Wiedzą, że samo omawianie możliwych scenariuszy wywołuje u ludzi reakcję strachu i powoduje, że robią, co im się każe. Nie muszą więc nawet podejmować żadnych działań. W wielu przypadkach samo zagrożenie wystarcza. Bądź świadomy rzeczy, aby podejmować dobre decyzje, ale nie pozwól, aby rzeczy cię pochłonęły i ściągnęły w dół. Potrzebujemy twojej energii i wyższych częstotliwości,
aby to zmienić. To nasza najważniejsza. Nie dostosowuj się do ich dystopijnej melodii. Zawsze dostrajaj się do symfonii Boga. Im więcej z nas gra razem w harmonii, tym szybciej ich zła kakofonia nie będzie miała miejsca. Od Laury Abolli. Podróż przebudzenia nie jest usłana wygodą. Ona łamie serca. Ona rozciąga związki do granic możliwości. Nie dlatego, że przestaliśmy kochać, ale dlatego, że zaczęliśmy słuchać prawdy w naszej duszy, głośnego szeptu instynktu, wołania czegoś głębszego niż aprobata lub przynależność. Niektórzy z nas stanęli w obliczu momentów, które wcale nie były wyborem. Uległość nigdy nie była opcją. Nie wtedy, gdy nasza dusza krzyczała inaczej. Zdradzenie tego głosu oznaczałoby całkowite porzucenie siebie. I tak staliśmy twardo, podczas gdy inni zostali z tyłu. Nie ze złej woli, ale dlatego, że wybrana przez nas ścieżka sprawiła, że zakwestionowali swoją własną. Najtrudniejsza prawda jest taka: sama miłość nie zawsze wystarczy. Jeśli kochanie siebie wymaga, abym przyćmił swoje światło, uciszył swoją prawdę lub zatrzymał swoją ewolucję, to ta miłość nie jest tą, którą mogę kontynuować. Nie będę się dopasowywać do czyjegoś komfortu. Nie jestem tutaj, aby pozostać niezmienionym, aby inni nie czuli się zakłóceni. Przeznaczenie nie czeka w komforcie tego, co znane. Żyje w ruchu, do przodu, w stawianiu się, w śmiałym przekształcaniu się w to, kim miałeś być. Więc jeśli mamy wspólnie kroczyć naprzód, róbmy to z otwartymi sercami i umysłami. Dajmy przestrzeń na wzajemny rozwój i cieszmy się wiedzą, że czyniąc tak przyczyniamy się do rozwiązania, zamiast utrwalać problem. Ja osobiście zawsze będę wybierać prawdę zamiast wygody i stawianie się zamiast przynależności. Od Laury Abolli. No. Kto tam z nami rezonuje, przemyśleć to wszystko. Zostawiamy Was z tym już w pierwszym odcinku. Kto chce i rezonuje, zapraszamy na drugi odcinek. Tak jest. Dziękujemy wszystkim za zobaczenie. Wdzięczność. Żyjcie w prawdzie, to jest najważniejsze, i w miłości. Tak, Przede wszystkim w prawdzie. dokładnie. Pozostawcie po sobie palec do góry, komentarz. Będzie nam miło. Rozsiewajcie radość, miłość. Kochajcie się, a my Was też kochamy. Tak. Pa, pa. Do zobaczenia wszystkim.